Magnetyczne właściwości megalitów opierają się na istnieniu tzw. prądów tellurycznych. Jest to zjawisko fizyczne polegające na codziennym przepływie prądu elektrycznego w wierzchnich warstwach litosfery. Za każdym razem, kiedy dana część Ziemi obraca się o poranku w stronę Słońca, ziemskie pole elektromagnetyczne w tym miejscu zawęża się pod wpływem uderzenia wiatru słonecznego. Wzajemnie zbliżone linie pola sprawiają, że jego siła na tym południku chwilowo wzrasta. Wzrasta też moc prądu stałego, który w związku z tym przepływa przez glebę w tej strefie globu. W ciągu dnia linie pola magnetycznego w atmosferze rozluźniają się, a kiedy dany fragment Ziemi obraca się w cień, linie pola słabną i rozciągają się niczym ogon komety. Zależnie od pory dnia, rodzaju gleby i ukształtowania terenu, naturalne prądy telluryczne są lokalnie wzmacniane bądź osłabiane. Szczególnie dobrymi przewodnikami są ziemie wilgotne i bogate w metale. Dodatkowo na granicy dwóch rodzajów gleb zachodzi tzw. zjawisko nieciągłości przewodnictwa prądu. Natrafiając na bariery z gorzej przewodzących gleb, prąd telluryczny ma tendencję do zmiany natężenia codziennych magnetycznych fluktuacji w tym rejonie nawet o kilkaset procent. Nagła zmiana mocy przepływającego prądu powoduje gwałtowną zmianę siły pola magnetycznego. Wiele budowli megalitycznych budowanych było właśnie na geologicznej granicy dwóch rodzajów ziem. Najprawdopodobniej właśnie po to, aby móc wykorzystać ten efekt. Preferowane były także miejsca sejsmicznie aktywne. Trzęsienie Ziemi może bowiem wytworzyć w litosferze energię elektryczną. Każdy kamień poddany odpowiedniemu ciśnieniu pęka. Bezpośrednio przed tym emituje wiązkę energii elektrycznej. Jednak kamienie o strukturze krystalicznej wytwarzają w ten sposób energię na długo przed ewentualnym pęknięciem. Ze względu na tę właściwość nazywane są piezoelektrykami. We francuskim mieście Karnak co najmniej 4 z największych megalitów jest ulokowanych na niewidzialnej dla oka granicy, powodującej trzęsienia mas Ziemi. Są to kamienie o właściwościach piezoelektrycznych. Granity o dużej zawartości kwarcu. Granit posiada też inne interesujące właściwości. Emituje on bardzo niewielkie ilości radioaktywnego gazu o nazwie radon. Mogło być to wykorzystywane przy użytkowaniu tzw. kurhanów. Były to pomieszczenia z granitowymi ścianami, obsypane dużą ilością ziemi. Posiadały jeden słabo przewiewny, wąski korytarz wejściowy. Powodowało to stopniowe zatrzymywanie radonu wewnątrz kurhanu i jonizację powietrza w środku. Z biegiem czasu warstwy powietrza przy suficie stawały się bogatsze w zjonizowany pozytywnie tlen, z kolei przy podłodze znajdowały się cięższe, zjonizowane negatywnie cząsteczki dwutlenku węgla. Taka sytuacja, w połączeniu z dużą ilością działającego jak magnes minerału o nazwie magnetyt, który jest jedną z części składowych granitu, daje odczyty pulsującego pola elektromagnetycznego wewnątrz kurhanów. Pole to mogło być wzbudzane poprzez prądy telluryczne, a nawet indukowane poprzez gwałtowne ruchy powietrza wewnątrz budowli. Oczywiście ze względu na odnajdywane tam szczątki, kurhany uważane są powszechnie za miejsca pochówku. Nie wyklucza to jednak użytkowania ich także w innym celu. Tym bardziej, że nie w każdym kurhanie udaje się znaleźć ludzkie kości.